Słońce właśnie wstaje nad Saharą. Jesteśmy na marokańskim skraju Sahary, tym takim jedynym, gdzie są wydmy piaszczyste, bo Sahara tak do końca wcale nie jest pustynią piaszczystą. Tu oczywiście jacyś zboczeńcy już grzebią Odrę przy samochodach, a jest dopiero 7:50. No ale to tam, co kto lubi. Lecimy na pustynię, bo dzisiaj biwakujemy między wydmami. Dobra, zaczynamy hardcora. Dojechaliśmy tu, czyli na pustynię. Mój kot by się zesrał z radości. Tam dalej nie ma asfaltu, tu jest jego ewidentny koniec i za chwilę będziemy zasuwać po piachu. Właśnie spuszczamy ciśnienie z kół do 1,5 atmosfery, a może nawet i niżej. I czekają nas teraz 2 godziny naprawdę hardkorowej jazdy. No co, jedziemy. Tam jest dużo piasku, tam jest gdzieś śpiący ryba przed nami. Tu jest nasz kierownik, Tomasz. Poszedł na pierwszy rzut, żeby się zapoznać z tym, żeby zobaczyć, czy w ogóle możemy tym samochodem jechać. Gabriel tam z tyłu siedzi, że tak powiem, lekko skonfudowany, czy w ogóle będzie jechał. On w piasku bawić się nie lubi, a ja oczywiście chętnie się potaplam później. Pierwsza przerwa techniczna, żeby się schłodzić. Po 5 kilometrach wygląda samochód tak. Zobaczcie, a tak wygląda latający dywan. Czyściutki, można by było z niego jeść. Przejechaliśmy 6 km, zostało nam jeszcze z 90 taką drogą. Czy dojedziemy dzisiaj? Nie wiemy. Mamy taką nadzieję. Tam przed chwilą jechało 2 panów Dacią. Ciekawe, czy tutaj dojadą. To wygląda pięknie. Diesel wymieszany z piaskiem. Diesel wymieszany z piaskiem to jest coś pięknego. O, dawno po piasku nie jeździliśmy. O, ja pierdolę. Uważaj, bo tu może być twardo czasami. Ale... No cóż, miał być Great Adventure. No i jest Great Adventure. Takie coś widział kierowca. I sobie jechał. I tu było jebudu. Z takiego czegoś. Takie coś. No i teraz zrobił się lekki kwas, bo nam dach wleciał na maskę. Tomek szuka młotka. Rybek coś kroi, nikt nie wie co. No i wydarzyło nam się małe nieszczęście na tej pustyni. Jechał nam bagażnik z dachu, puściły łapy. No i skutek jest taki, że mamy trzaśniętą przednią szybę. Tutaj jest nawet ładnie widać pajączka. Całe szczęście, że nie bardzo. Trochę nam wygięło pas przedni i straciliśmy jeden reflektor. Tylko czemu kurwa wcześniej? Myślałem, że uda się go nam stracić, jeśli już, dopiero gdzieś w Maurytanii. Ale damy radę. Kto jak nie my. Droga się skończyła. Było fajnie, miękko i tak dalej. Troszeczkę po piasku, a teraz zapieprzamy po jakichś kamieniach. Jedziemy sobie, jedziemy w kierunku ognia. Prowadzi Tomek. Za cholerę nie chce oddać kierownicy. Tam jest jutro nie będzie potrafił sobie posmarować chleba masłem. Ale niech mu będzie. Tyłka nie podetrze. Zaszło słońce 15 minut temu, gówno widać. Zobaczcie, tu jest nasz latający dywan. No już jest ciemno. Kurczę, to jest to, czego nie chcieliśmy robić. Jeździć w nocy po pustyni. Tak. Trochę rzuca, ale droga jest przepiękna. Jedziemy w kierunku słońca. Mamy do przejechania jeszcze jakieś 40 km po przepięknej drodze kamienistej. Jedziemy z prędkością około 15, może 20 km na godzinę. Planowany dojazd do kampingu dzisiaj godzina 22, o ile się coś nie wysra. Tyle widać. To znaczy widać całe nic. Ja tutaj Tomkowi mówię, jak ma jechać, żeby się nie zgubił w tej ciemności, a za nami jedzie śmiący rydwan. Rydwan, dużo kamieni. Zaczęły się garby tutaj. Skończył się piasek, zaczęły się garby i zaczął się piasek. Nie tu w prawo? Nie tam? Prosto do prawej, tak. No prosto. Prosto. 90 stopni w prawo powinniście skręcić.
Dobra, idę do ciebie. Poczekaj, zatrzymaj się. Piotrek, kurwa, to jest punkt numer 1. Biwak jest na wprost przed nami. I tam stoi pełno samochodów. Po lewej stronie. Bring the action. O ja pierdolę. Piotrek, uważaj, żebyś się nie wpierdolił. Jesteśmy. All eyes on us. All eyes on us. All eyes on us. See the boys in the No. Dojechaliśmy do kampingu. Rób rundę honorową. watching us. Może bez trąbienia, ale runda honorowa musi być. All eyes on us. All eyes on us. I wanna scream and shout and let it all out. And scream and shout and let it out. We saying oh, we oh, we oh, we oh. We saying oh, we oh, we oh, we oh. I wanna scream, hey, yo, rock it out, rock it now. If you know what we talking about, burn it up and burn down the house, house, hey, yo. Turn it up and gon' turn it down. Here we go shake the ground. Cause everywhere that we go, we Bring the action. 7 rano. Pierwszy raz spałem w namiocie od, nie wiem, kurwa, 20-30 lat. Ciekawe przeżycie. Także tylko wszechobecny piasek jest, kurwa, wszędzie piasek, wszędzie. Ilość piasku, no, niewiarygodna. Dobra, idę się myć, ubierać. Jedziemy dalej. Jak się spało, robaczki? Bardzo dobrze, dziękuję. Pod afrykańskim niebem. Tak, pięknie się spało, ale najpiękniejszy był wschód słońca. Dzisiaj Byłeś? później niż w telefonie, tak. A ten się jak się burzył, że go nagrywam rano. Yo, 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 yo. Kurwa, Gdzie? ryjcie siedzi. To ty? No, Dobra, przytulcie się. Magda, patrz, jak Gabriel od rana pompuje. Pompuje sobie kawę. Trzeba sobie jakoś radzić na pustyni. W takich pięknych okolicznościach przyrody. Tam wschodzi słońce. Tu już wszyscy wyjechali. I wróciłem z powrotem. Gabriel dalej pompuje. Ja dzisiaj sobie pospałem pod gwiazdami, w moim hamaku. Przepiękne widoki, jak się patrzy w niebo. Ustawiony byłem w kierunku wschodnim, więc jak wchodziło słońce, to je widziałem. Cała reszta ludzi poszła na wydmy, żeby je oglądać. A wygląda to mniej więcej tak. Z tym, że nie dajcie się oszukać, cała Sahara tak nie wygląda, bo jak się obrócę, to zobaczcie, tam są pola normalnie. Z tyłu płaskiego. Ale piasek jest fajny, jak na plaży, póki co mięciutki. Zimny jak cholera, bo w nocy tutaj temperatura miała chyba ze 4 stopnie. Ale dało się przeżyć. Przeżyłem. Dzisiaj jedziemy dalej. Słuchajcie, wczorajszy dzień był ciężki. Popełniliśmy błąd przy przejeżdżaniu przez jedną z wydm w drodze tutaj. No i tak się złożyło, że wydma była bardziej stroma z drugiej strony niż to skalkulowaliśmy. Wyrżnęliśmy dziobem w piach. Znaczy nie tyle w piach, co w taką twardą glebę. O, pokażę. To ta gleba tak wygląda. To jest twarde jak beton. No i pokrzywiliśmy sobie to i owo. Mamy podgięty trochę przód. Z bliska widać nasze uszkodzenia. Maska się już równo nie domyka. Grill już nie pasuje. No i tu jesteśmy trochę wygięci. Zderzak też dostał. Na całe szczęście nie uszkodziliśmy sobie niczego, że tak powiem, ważnego, typu chłodnica, napędy, wszystko działa bez zarzutu. Naprawiłem reflektor, wygląda jak oryginał, no powiedzmy, że prawie. Butelka PET, retrofit przeżył, wszystko super. Jesteśmy w tej chwili w Erkcigaga, pokonaliśmy 90 km naprawdę ostrego hardkoru po kamieniach, piachach, kamieniach i tak dalej. No i łatwo nie jest, damy radę. Mkniemy dalej, bo pustynia, rajd i przygoda wzywa.
euro za to ujęcie? Zauważ jedną rzecz, że te wydmy, one są fajne z jednej strony, jest taki fajny podjazd, Tak, a z drugiej są strome. są Tak, bardzo dokładnie. Tutaj to pięknie widać. I tam się można tak pięknie spierdzielić z nich. I to była nauczka wczoraj dla Perasa, że on po prostu tego nie wiedział, że wydmy są kurwa nawiewane i spadają dalej. Ciekawy jestem, czy ta kamera oddaje bezmiar tej pustyni. Nie wiem. Łapiesz go w moich rękach? Próbuję. Ręka do przodu. Na stopklatce wyjdzie. Kurwa, a z przodu łacha. Zobacz to. Zwolnij! Tak. Nie zatrzymuj się nigdy. Nigdy się nie zatrzymuj na takim czymś, bo zawiśniesz. Kurwa. Musiałem zwolnić. Mogę? Nie krzycz. Dobra, przepraszam. Delikatnie do tyłu. Nie, podniosę go i dopiero. Gdzie? Wykopiamy się. No, do tyłu, dobra, idzie. A czekaj na mnie, no. Widziałeś, co tam było? Powolutku, ale nigdy się nie zatrzymuj na skarpie. Za szybko jechałem. Ale nie jechałeś za szybko, tylko nie zatrzymuj się na skarpie. Zwalniasz, ale jedziesz, cały czas jedziesz. Asekuracyjnie zwolniłem. Wolałem się kurwa zatrzymać, żeby się wyciągnąć, aniżeli zanurkować jak gość, bo tam generalnie był. To się teraz nagrywało. Przejechaliśmy kawałek już przez pustynię, pobawiliśmy się na jeziorze. Jestem znowu w Afryce. Podoba mi się. Słuchajcie, w środku niczego, totalnie w środku niczego sobie stoi studnia z fotowoltaiką. O, rodzina osłów idzie do mnie. Ciekawe co one chcą. Może petit cadeau. Macie Shreka? Jest i osioł. I tego to spotkanie po latach. Trochę nam zeszło, stary, zanim się znowu spotkaliśmy, no nie? Piotr zaprzyjaźnia się z osłem, powoli dochodzi do niego, że będzie na nim wracał. Niczym Shrek i osioł. Shrek i osioł, tak jest. Tylko, że niestety osiołki tutaj nie mają zbyt miłego i fajnego życia. No dobra, zasuwamy do tej jassy, bo nigdy nie dojedziemy. Droga w poprzek, ale jak w Poznaniu, tak kolejne. Lekka zmiana nawierzchni. Skończył się piasek. Zaczęły się kamyczki. Będziemy się starać na nie nie wjechać. I to są naprawdę tylko kamyczki. Mają się nijak do tych kamulców, które wczoraj były. Zobacz, jesteśmy na jeziorze. Jakbyś spojrzał na mapę, to jedziemy po jeziorze w tej chwili. Ładne to jezioro, takie niebieskie jezioro. Gdzie to jezioro? Gabriel też umie prowadzić samochód. Spodobało mu się. Jedź prosto, ale uważaj, bo dziury są. Spodobała mu się piaskownica. I wszechobecna tarka, która trzepie całym samochodem. Jak wirówka. Nie zepsuj nam auta, jedno musi być sprawne. To z tyłu już się zepsuło wystarczająco. Zapierdalam w waszym kierunku i to na całe szczęście. Tomaszu, życzę Tobie, żebyś miał czas, żeby obrobić te wszystkie filmy, ten materiał, który zbiera. Będę to pokazywał mojemu dziecku, żonie i teściom. A i jeszcze szwagrom.
Żebyście mieli czas to wszystko obejrzeć. Będziemy przez rzekę jechać, będziemy zjeżdżać w dół, rzeka, której nie ma. Czy to znowu jedziemy po jeziorze, Trybek? Spokojną drogą, która pozwoli nam na wyjechanie z tego burdelu. Spokojną drogą, 20 na godzinę. No bardzo ładna droga jest, nie ma kamieni, można jechać. Nie ma też tarki. Takimi sprzętami przyjechała reszta. Mamy BX-em. Nie ma gdzie się zatrzymać, nie ma toalet, nie ma wody. Nie chciałbym tu mieszkać. Gabrielu, jak Ci się podoba? No fajnie się jedzie. Proszę bardzo. Gabriel szaleje. Poszedł. Nie ma Było jak dzik w ziemniaki? dzik kartofle. Dzik w kartofle. Schowaj ten telefon. A ty sam schowaj ten telefon. Zdjęcie Ci chcę kurwa zrobić. No patrz, coś słyszałem, jak ktoś napieprza młotkiem. Musimy sobie dokręcić to i owo. Łatwo nie jest znowu. Dzisiaj mamy 90 km offroadu. Tomek zajmuje się wyważaniem koła. Auta dostają w dupę straszliwie. Zawieszenie hydropneumatyczne daje nam komfort, powiedzmy na takiej drodze jak ta. Względny komfort, ale tak poza tym jest ciężko. I szczerze mówiąc to mamy już trochę dość. Pokaż jak to robisz. Technologia afrykańska. Ważnik ci spadł? Wyważanie koła w warunkach polowych. A bierz się za robotę, bo później film się kończy. 50 zł. Kurwa pek. Brzmiący Redwan rozwalił oponę. Dla kogo jest Budapeszt Bamako? W sumie to nie wiem, ale chyba na pewno nie dla ludzi, którzy nie czują się komfortowo w takich warunkach. 3 km przed końcem tego pierdolonego kamienistego koszmaru straciliśmy oponę. Michelin Latitude Cross, genialne opony, które fantastycznie robiły na śniegu, w piachu, na kamieniach i tak dalej. To z 6 zostało nam 5, bo jedną właśnie na kamieniu przecięliśmy z boku. Niestety tak się złożyło. Nie ma miękkiej gry. Zostały nam w takim razie 3 zapasowe koła na oba auta. Samochód wygląda już teraz bardzo rasowo. Jest upieprzony tak bardzo, jak to tylko możliwe. No i co? Jedziemy dalej. Koniec koszmaru. Dojeżdżamy do asfaltu po 3 godzinach. O, to 4, dobra. 3 czy 4, 1 diabeł. Prawa wolna. Wolna. I jedziemy. Za chwilę Tomek wsiądzie za koło i będzie jechał do Assy. Tam coś zeżremy i pewnie pójdziemy spać. Mam nadzieję, że dojedziemy do biwaku przed zmierzchem. Żygam jeżdżeniem w nocy. Szczególnie, że grzmiący nie ma jednego oka. Temu misiowi oczko się wyleciało. Obudziłem się w nocy. Nie mogę spać. Sugar Delta Station, please go. Marokańczycy pobudowali highwaye. Roger, QSL. Jadę i jadę i jadę. Gentlemen, please stand by. I have a lot of cure Mary. A tak wygląda ocean. Nora straszna. Ludzie, jak sobie pomyśleć, gdzie ja wchodzę.